Witam Was w kolejnym odcinku Stodoła Garage. Silnik już został przygotowany w pełni do zamontowania, a więc zabieramy się za jego montaż już do samej lokomotywy. Lokomotywa została już też przestawiona na środkowy kanał, żeby mieć dostęp do suwnicy, a więc zabierzmy się za robotę. No i pierwsze co robimy, to oczywiście odłączamy akumulatory. Akurat w tej lokomotywie mamy akumulatory umieszczone po obu stronach. Jeden z jednej i drugi tak samo z drugiej pod klapami. Odłączamy klemę plusową i minusową i będziemy zabierać się za ściągnięcie całej pokrywy górnej wraz tutaj z całym tym przodem. No i teraz tak, żeby odkręcić górną całą płytę, musimy podkręcić tutaj wszystkie śrubki ósemeczki. Jak je odkręcimy, to będziemy mogli je ściągnąć. I tak samo musimy tutaj odkręcić te szósteczki, żeby uwolnić dolot. No i cała pokrywa już została zdjęta. Teraz musimy zająć się przodem. Przód jest mocowany tylko tutaj na 3 śrubach z każdej strony. Odkręcamy i cały przód nam dosłownie wyjeżdża. No i przód mamy już zdjęty. Zabieramy się za rozkręcanie wszystkich przewodów, wydechu, dolotu i oczywiście tutaj musimy rozłączyć wał. Zdejmiemy silnik razem tutaj z całą tą poduszką i całą poduszkę przekręcimy. Jeszcze poduszka tutaj jest uszkodzona, jeszcze się zastanawiamy, co z tym zrobimy, czy dostaniemy taką poduszeczkę, żeby wymienić. Jak nie, to może będziemy coś kombinować, albo niestety będzie musiało zostać na tej. No i praktycznie silnik będzie już gotowy do wyciągnięcia tak naprawdę, bo roboty tutaj z tym dużo nie ma. Jeszcze musimy tylko zlać tutaj paliwo, bo mamy wszystkie metalowe przewody i nie ma żadnego kranika nawet tutaj wstawionego, więc musimy po prostu spuścić paliwo, żeby nam tutaj nie wyciekło. Wyciągnęliśmy cały wał, bo niestety już tutaj mamy krzyżaki wysypane, ale mamy na magazynie cały drugi wał, więc sobie po prostu podmienimy, a tym się zajmiemy może później. No i słuchajcie, już wszystko jest zdemontowane. Odkręciliśmy również tutaj tą rurę od wydechu. Jak widzieliście, zdemontowaliśmy wał. Oczywiście właśnie poszedł cały, bo jest uszkodzony. Odłączyliśmy wszystkie przewody elektryczne, paliwowe. Tutaj czujnik temperatury oleju, czujnik ciśnienia oleju. I tak naprawdę już mamy ten silnik przygotowany do zdemontowania. Operacja wygląda tutaj dużo prościej, ze względu na to, że nie mamy tutaj z przodu nawet żadnej chłodnicy, ani od oleju, ani nic. Wszystko jest bezpośrednio na silniku, więc tutaj wymiana tego silnika jest naprawdę dużo prostsza. Więc my ustawiamy tutaj suwnicę, zawiesimy sobie cały silnik na takim pięknym balanserze, który tutaj kolega zrobił. Kawał dobrej roboty wykonał i na tym wszystko to zawiesimy i autujemy ten silnik tutaj na wózek. Suwnica na miejscu, silnik odkręcony z jednej jak i z drugiej strony, więc spróbujemy go powolutku dźwigać. No i już zaczyna wisieć. No, tak prawie stabilnie wisi, nie? Znaczy jeszcze śruby siedzą, nie? Ja już wyciągnąłem. Dobra. Nie, czekaj, wiesz co? Trzeba go skorygować. Chociaż nie. Dobrze, równiutko idzie. Okej, dobra. Podnosimy i wyjeżdżamy. Okej, silnik delikatnie tutaj na razie podnieśliśmy, bo musimy się sprzęgnąć z drugą lokomotywą. Już tam jedzie do tyłu, żeby wyciągnąć całą skorupę. Oczywiście musimy jeszcze delikatnie ten silnik podnieść, bo widzicie, jeszcze nie przejdzie po prostu ponad tutaj skorupką. Więc się sprzęgamy, podnosimy i wyjeżdżamy.
wyjeżdżamy. I teraz opuścimy na wózek i mamy problem rozwiązany. I silniczek stoi na wózeczku. Teraz wszystkim wyjeżdżamy, zamieniamy silniczki i będziemy go z powrotem nóweczkę wstawiać. Musimy oczywiście poprzekładać wszystkie poduszki i inne pierdółki, które wymagane są do tamtego silnika. No i słuchajcie, nowy silnik już zdjęliśmy z ramy, przezbroiliśmy go, uzbroiliśmy oczywiście w poduszki z tamtego silnika, przełożyliśmy, tak jak mówiłem, alternator i oczywiście w ogóle zmieniliśmy koło pasowe z tamtego silnika ze względu na to, że tu jest troszkę inny rodzaj paska i tu jest po prostu jakaś sztukateria zrobiona. No po prostu przeszliśmy na to, żeby nie robić sobie jak na razie komplikacji, później będziemy to po prostu przywracać do stanu fabrycznego, tak jak powinno być, ale na razie musimy ten silnik po prostu wstawić. Oczywiście zamieniliśmy też filtry całe, jeszcze będziemy je w ogóle wymieniać, żeby już tutaj były czyściutkie nowe filtry. No i oczywiście mechanizm cięgna dawki w pompie już zostało przełożone. Również przełożyliśmy tutaj flanszę, tą, która łączy się nam z wałem do skrzyni biegów. Teraz jedziemy z tym silnikiem w górę i po prostu wjeżdżamy z powrotem do budy. No i silnik wisi, będziemy wjeżdżać. Niestety nie mogę Wam tego nagrać, bo muszę być w stałym kontakcie z operatorem, żeby go po prostu tutaj powoli wprowadzić. Więc ja wprowadzę go i widzimy się, jak już silnik będzie siedział w obudowie, że tak powiem. No i dobra, silnik wprowadzony już, więc zostało nam tylko opuścić, zamontować go na 8 śrub i silniczek już jest wstawiony. Później wszystko tylko popodłączać i wymiana będzie zakończona, jak wszystko pozamykamy już od góry i od dołu. No i słuchajcie, mamy dzień kolejny walki z przekładaniem tego silnika, bo dnia, w którym wstawiliśmy ten silnik, jak się okazało, po powrocie do domu już miałem 39 stopni gorączki i pod sam koniec już ledwo na nogach stałem, więc po prostu nie miałem siły nagrywać. Następnego dnia jeszcze kolega tutaj wpadł, żeby po prostu pomontować rurki od wskaźnika ciśnienia oleju, temperatury oleju, czujnik wstawił. No i tak naprawdę zaczynamy dzisiaj walkę dalej. Kupiliśmy nowe śruby do przykręcenia wału, właśnie czyścimy tam wał, wyczyścimy tutaj oczywiście te powierzchnie, zarówno na silniku, jak i przy skrzyni biegów i za chwilę wał będzie już tutaj wstawiony, więc zabieramy się za dalszą robotę. No i słuchajcie, wał założony, dolot też założyliśmy, już wydech też jest założony, ale słuchajcie, jaki numer był z wałem. Jak widzicie, wał jest dosłownie funkielnówka, leżał pewnie z 30 lat na magazynie, jak nie lepiej. I wyobraźcie sobie, że smar tak zesztywniał, że trzymał ten wał normalnie, jakby był zespawany. I zaczęliśmy dociągać, chcieliśmy go rozciągnąć delikatnie śrubami, bo tutaj niewiele brakowało. I zaczęło nam ciągnąć w ogóle cały silnik. Więc po prostu przez kalamitkę podaliśmy mu po prostu smar i zdjęliśmy oczywiście obudowę i widzieliśmy, jak on się po prostu powoli sobie rozsuwa. Teraz jeszcze założymy filtr powietrza z powrotem olejowy, bo tam była ładna rzeźba zrobiona. Zaraz Wam to pokażę i pokażę Wam, jak wygląda tutaj oryginalny filtr powietrza, który powinien się tutaj znajdować. I słuchajcie, mamy tutaj tą banieczkę od filtra, zewnętrzną obudowę. Ona była uszczelniona kawałkiem przewodu jakiegoś oczywiście paliwowego, założone to było tutaj na obręcz i w środku, proszę bardzo, zamontowany filtr. O, taki schudki filtrek był tutaj po prostu założony i to było wszystko. A w oryginale jest tutaj normalnie filtr z kąpielą olejową i to jest po prostu do niego wkład. Najciekawsze jest to, że ten wkład nie jest w ogóle uszkodzony czy cokolwiek. Po prostu poprzedni mechanik stwierdził, że
sobie go wyrzucimy i wstawimy coś takiego. No ja to przywrócę do stanu fabrycznego, czyli po prostu zalejemy tutaj za chwilę olej, odpowiednią ilość włożymy wkład. I po problemie, nie trzeba tu w sumie nic czyścić czy cokolwiek, bo on jest ładny, czysty, więc tylko po prostu zalewamy olej, wrzucamy to wszystko i montujemy na lokomotywę. Filtr już na miejscu, to zabieramy się za montaż już samego przodu. Tutaj jest tylko 6 śrub do przykręcenia, także szybka akcja i zaraz będziemy mogli dosłownie praktycznie ją odpalić. Jeszcze zostanie tylko założenie górnej płyty. No i przodek mamy przykręcony, układ paliwowy odpowietrzyliśmy, ogarnęliśmy tutaj od razu filtry, wszystko, więc możemy przygotowywać się już do pełnego odpalenia. Jeszcze została nam górna płyta, ale sobie cofniemy ją na suwnicę, żeby tą górną płytę założyć. A więc spróbujmy to odpalić. Jak sami widzieliście, lokomotywka chodzi, jeździ, skręca, więc operacja w 100% się udała. A więc ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.